Ach tak, I wojna światowa. Zwana też Wielką Wojną, czy wojną mającą zakończyć wszystkie wojny. Co się oczywiście nie stało. Znana ze swoich wielkich bitew, eksperymentalnej technologii i dużych strat w ludziach. Jednak jak się to wszystko zaczęło? W 1914 roku żył sobie taki gość, książę Austro-Węgier Franciszek Ferdynand, który został zastrzelony w wyniku zamachu. O zamach ten Austro-Węgry oskarżyły sąsiadującą z nimi Serbię, która się do niego nie przyznała, więc Austro-Węgry wypowiedziały jej wojnę, a Rosja jako sojusznik Serbii wypowiedziała wojnę Austro-Węgrom. Natomiast Niemcy jako sojusznik Austro-Węgier wypowiedziały wojnę Rosji, a Francja... a zresztą już wiecie. Lekceważąc Rosję, Niemcy postanowili najpierw ruszyć na Francję, zajmując w pierwszej kolejności Luksemburg, po czym zażądali od neutralnej Belgii pozwolenia na przemarsz swych wojsk do Francji. Na co Belgia się oczywiście nie zgodziła, więc Niemcy i tak do niej wkroczyli. Inwazja na Belgię na tyle się nie spodobała Wielkiej Brytanii, że ta postanowiła dołączyć do wojny po stronie aliantów. Belgowie bronili się dzielnie, jednak Niemcy parli naprzód i dotarli prawie pod sam Paryż, gdzie doszło do desperackiej bitwy nad Marną. W tej patowej sytuacji, niespodziewanie dla państw osi, Rosja szybko zmobilizowała swoją armię, rozpoczynając tym samym ofensywę na ich wschodnie granice. W ten sposób Niemcy musieli się wycofać i zatrzymać ofensywę, co znacząco osłabiło morale żołnierzy. Ale przynajmniej nadal rozdawali darmowe kiełbaski. Na rozległej linii frontu obydwie strony okopały się i w międzyczasie zaczęły się ostrzeliwać tysiącami pocisków z artylerii, zamieniając tym samym piękny francuski sielski krajobraz w istne piekło na ziemi. W tak powstałych warunkach każda ze stron starała się przełamać linię frontu, dokonując wysokich stratach ataków na ufortyfikowane pozycje przeciwnika. W miesiącach wojny straty procentowo były prawie tak wysokie, jak ilość osób oglądających i niesubskrybujących kanał. Dlatego śmiało daj suba, by zaniżyć te statystyki. Natomiast na wschodzie, po przeniesieniu wielu dywizji, Niemcy zadali Rosjanom sromotną klęskę, m.in. doszczętnie niszcząc ich armię w bitwie pod Tannenbergiem. I w sumie nie zamierzali się zatrzymywać prawie do końca wojny. Zagrajmy w grę! Spróbuj znaleźć tego francuskiego żołnierza. I jak? Widzicie go? Tak, jest dokładnie tutaj. Ale tak na serio, wiele państw ruszało kompletnie nieprzygotowanych do nowego konfliktu, przez co istniała konieczność wielu zmian, jak na przykład właśnie ubioru żołnierza. Także czerwone spodnie musiały pójść do lamusa. By przełamać linię frontu, państwa zaczęły używać wielu nowinek technologicznych, jak trujące gazy bojowe, czy użyte po raz pierwszy pod bitwą pod Verdun miotacze ognia. Trzeba tu też wspomnieć o świeżo wynalezionych samolotach, które początkowo pełniły tylko funkcję rozpoznawczą, by w końcu stać się maszynami bojowymi. Najsłynniejszym pilotem I wojny światowej był zdecydowanie Czerwony Baron ze swoim czerwonym trójpłatowym Fokkerem, w którym zadbałem o takie detale jak 2 czarne krzyże na białym tle oraz kabinę dla pilota. Oficjalnie Czerwony Baron miał zestrzelić ponad 80 maszyn wroga. W 1916 roku Brytyjczycy postanowili także użyć swojej nowej maszyny, jakim był pierwszy w historii czołg Mark I. Spisał się on dobrze w niszczeniu wrogich umocnień. Ale tak poza tym, to był on niezwykle wadliwą maszyną i nie osiągnął większych skutków. Mimo to Brytyjczycy dalej rozwijali swoje maszyny, tworząc m.in. wersję męską czołgu z działami oraz żeńską, wyposażoną tylko w karabiny. Stworzono także wersję niebinarną czołgu, bez uzbrojenia. By promować równość, Francuzi też pracowali nad swoimi pojazdami, z czego pierwszy projekt czołgu Schneidera nie okazał się zbyt bardzo udaną konstrukcją. Jednak na niej nie poprzestawali, tworząc drugi model czołgu, Saint-Chamond, który swoimi rozmiarami... Yikes! No cóż...
I tak, dopiero pod koniec 1917 roku ujawnił się pełen potencjał tych pojazdów pod Cambrai, gdzie Brytyjczycy użyli ponad 400 maszyn w trakcie jednego ataku na raz. Był to pierwszy raz, kiedy pojazdy wojskowe skutecznie przełamały linię wroga. W 1918 roku, ze względu na wybuchłą w Rosji rewolucję, Rosja wycofała się z wojny, co umożliwiło Niemcom przeniesienie wielu jednostek na zachód. W międzyczasie, od samego początku wojny, Niemcy obawiali się dołączenia do konfliktu Stanów Zjednoczonych, więc niechęci panujące między Stanami a Meksykiem postanowili doskonale wykorzystać, wysyłając Meksykanom propozycję ataku na USA. Propozycja ta jednak została przechwycona przez Brytyjczyków i przekazana rządowi Stanów Zjednoczonych, który natychmiast Niemcom wypowiedział wojnę. Alianci coraz bardziej rozwijają swoją potęgę militarną. Zbuduj potężny czołg dla cesarstwa, przygotuj swoją armię i rozpocznij wielką ofensywę za Kaisera! Podczas ostatniej niemieckiej ofensywy w 1918 roku doszło do pierwszego w historii starcia czołgów pomiędzy brytyjskim Mark IV a niemieckim A7V. Pierwsze starcie okazało się dla Niemców porażką. Tak jeszcze tego samego dnia doszło do drugiej bitwy z brytyjskim czołgiem Mark A, potocznie zwanym Whippletem. Niemiecka ofensywa zatrzymała się 100 km od Paryża, po czym do Europy dotarły świeże wojska amerykańskie. Przy okazji Francuzi opracowali nowy czołg Renault FT z oprotową wieżą. W skrócie, Niemcy mieli przerąbane. W sierpniu 1918 roku alianci rozpoczęli swój kontratak, zmuszając Niemców do gwałtownego odwrotu. I co najgorsze, skończyły się kiełbaski. Ostatecznie Niemcy zdecydowali się podpisać traktat pokojowy, którego postanowienia w przyszłości postanowił zignorować pewien niedoszły austriacki malarz. Zawieszenie broni miało nastąpić 11 listopada o godzinie 11:11, co nie skończyło się dobrze dla jednego amerykańskiego żołnierza, który zginął o 11:10. I spróbuj tu mówić o nieposiadaniu pecha.